Siemanko, tu Piotr. No i nadszedł dzisiaj ten dzień. Lecę do Afganistanu. Powiem wam, że emocje są. Cieszę się, że tam jadę. Myślę, że to będzie jedna z ciekawszych moich podróży. Jeśli wszystko wyjdzie według planu, którego nie za bardzo mam. Nie no, po prostu będzie flow, tak powiem. Dzisiaj napisał do mnie znajomy, który mi tam pomagał też oczywiście, Mr. Tripper, dziękuję bardzo. Był ostatnio w Afganistanie, że wszystko było super. Kurde, ale sorry, nie wziąłem mikrofonu, muszę się schować za budynek. No, i dał mi kontakt do takiego ziomka na miejscu, który wydaje się spoko gościem, wiecie, tak po angielsku gada jak taki, wiecie, luzak. Hello bro i tak dalej. Także myślę, że będzie wszystko dobrze, no. Wiadomo, kraj na pewno, gdzie trzeba uważać na to, co się nagrywa i się robi zdjęcia. Ale będzie mi mówił, co gdzie można, co nie, no wiadomo. Zastanawiam się, ile będzie w stanie mi powiedzieć. No, na pewno troszkę będzie pewnie przykręcał fakty, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. I tak koniec końcem dopiero serię publikuję, jak już stamtąd wyjadę. Wy jak oglądacie ten odcinek, to jestem już w Afganistanie trzeci dzień. Trzeci? Czwarty. To będzie w niedzielę, czyli jest mój czwarty dzień w Afganistanie. No, sprawdźcie Instagrama mojego, może coś tam będzie wrzucane. Macie tutaj po drodze wojownika YouTube. Nie wiem, czy tam będę dużo postował, czy w ogóle będę coś takiego wrzucone. Może jakieś tam normalne takie rzeczy będę. Ale większość rzeczy będzie już po moim powrocie. Będę jeszcze poszukać bankomatu, muszę wypłacić pieniądze, żeby za pranie zapłacić. Niestety prania taka, że nie było możliwości kartą. Muszę specjalnie wypłacać pieniądze, co mi jest strasznie nie na rękę. Ale trudno. Ja nie wiem, czy to jestem jakiś dziwny, czy ludzie tutaj po prostu. Niektórzy oczywiście. Proszę gościa, mam całe 100 dolców, bo banko ładnie chciał mi wypłacić pieniędzy, nie wiem co jest moją kartą, ale mniejsza z tym. Mam 100 dolców, chciałem, żeby mi gościu wymienił tylko $10 z tego, dał mi $90, a dychę wymienić w tych ich dinarach. Nie wiem dlaczego nie, to jest, wiecie, no, normalny kantor, ja mówię dlaczego nie, ja chcę mieć tylko $10 z tej stówy i tyle. Nie, możemy wymienić całe. No ale po co mi całe, jak ja jestem tu tylko jeszcze 2 godziny? No nie. Tylko 100 i koniec. Masakra. Ja nie wiem, po co komuś tak pod górkę robić. Co dla niego za różnica? I tak ma te dolary, i tak by mógł mi pomóc. Zresztą mu pokazuję, panie, mam rachunek do zapłaty. 3 dinary tylko. Po co mi wymieniać całe? Masakra. Mam nadzieję, że w hotelu mi pomogą, że po prostu zrobię im jakąś płatność. A oni mi dadzą z kasy pieniądze po prostu. Zobaczymy, może się tak uda. Czasem się tak udawało, bo już tak robiłem. No i w hotelu bez problemu mi pomogli. Także pamiętajcie, taka mała podpowiedź dla was, jak będziecie mieli jakiś problem z wypłatą pieniędzy. Zapytajcie po prostu w hotelu, czy nie możecie dostać pieniędzy. Wy im tak jakby kartą zrobicie przelew, znaczy płatność po prostu jakąś. Udaje się to, bo ja już tak nieraz zrobiłem, także macie taką możliwość też. Ty, ale żałuję, że tego nie widziałem, jak jechało do mnie. A robot mi normalnie przywiózł kawę. Table two. Dziękuję, panie robocie. Cukier by się jeszcze przydał, ale dobra, poradzę sobie bez. Dziękuję. Hello. No nie. Gdzie on pojedzie? A, cyk sobie tutaj jedzie. Cyk, cyk, cyk. I wraca. Dobre? Dobre. Kto z was był kiedyś w Bahrajnie? Dajcie znać. O, wczoraj tędy szedłem. A wieczorem to gorzej wyglądało. No slumsy jak slumsy, no. A wiecie co jest najlepsze? Tutaj takie blonki. Otoczone drutem kolczastym. A z tej strony ktoś ma elegancką willę, jakby nigdy nic. No ale umówmy się, no slumsy w takim kraju to nie są slumsy.
Może oni sobie myślą, że są, ale nie są. W ogóle dostaję dużo komentarzy też na ten temat. Później z Afryką. No bo wiecie, że po Afganistanie lecę do Afryki. Tam mieliśmy podróżować z Polem i z bazą razem w trójeczkę. Elegancko. Takim fajnym jeepem 4x4, dach na górze. No, po prostu lecieć przez 3 kraje. No ale niestety, no baza nie da rady. Baza musi zostać w Norwegii. Pracę ma. Myślał na początku, że mu się uda. Dlatego się tak umówiliśmy, że jedziemy w trójkę, ale niestety musiał zmienić plany. Też dużo osób ma jakieś przypuszczenia, nie wiadomo jakie, bo pisali w komentarzach, coś się wydarzyło między nami a bazą. Nic się nie wydarzyło. No po prostu musi zostać, ma robotę i tyle. No. Szkoda, naprawdę szkoda, że nie jedzie, bo wiecie jak to jest. Z Polem i tak będzie dobrze, bo ja już z Polem podróżowałem tyle razy, że cieszę się, że znowu mamy taką wspólną podróż. Z Polem się w ogóle poznałem w podróży. Poznaliśmy się w hostelu w Birmie. Później trochę razem popodróżowaliśmy. Później Ameryka Południowa. Później Europa. Nie, wcześniej była Europa, później Ameryka Południowa. No i teraz znowu podróż. Czekajcie, kiedy ostatni raz razem podróżowaliśmy właśnie. No, Dominikana to chyba był nasz ostatni wspólny kierunek. No nie liczę Tajlandii, bo Tajlandia to wiadomo. Tam się przyjeżdża trochę inaczej niż podróżować. Ale no chyba tak, chyba na Dominikanie ostatni raz byliśmy razem w podróży i później ja poleciałem do Stanów, poleciał gdzieś dalej i tak się to skończyło. No i później po tej podróży poznałem Ale. Także Ale to też jest moja miłość podróży. No i teraz znowu pojeździmy sobie po Afryce. I myślę, że w przyszłym roku też wymyślimy coś fajnego na jakąś wspólną podróż. Co jak co, ale z Polem się tak dobrze dogadujemy. Dałem się, no chyba z nikim innym się tak dobrze, znaczy nie liczali oczywiście, ale mówię o takich partnerów podróżniczych. To chyba z nikim się tak dobrze nie podróżuje jak z Polem. No z nim się dobrze dogaduje. Bardzo dobrze nawet. No wiadomo, że z Alą najlepiej. No z Alą jesteśmy 24 godziny na dobę ze sobą. I cały czas się kochamy. Także musi być dobrze. Dobraliśmy się bardzo dobrze. Czyściutkie pranie odebrane. Ostatnio jak oddałem rzeczy do prania, ja nie wiem, ktoś gdzieś suszył. Normalnie wszystko śmierdziało mi tak, jakby po prostu ktoś, wiecie, na kuchni to suszył. Śmierdziało jakimś curry. Się trochę przypociłem, to w ogóle przypomniał mi się zapach Indii. Wiesz, to było, mam nadzieję, że teraz będzie ok. Zaraz też prawie mu Hindusa, ale chyba jest w porządku. Muszę się szybko pakować, bo za 5 minut mam check-out, czy wymeldowanie, a do hotelu jeszcze kawałek mam. Ale chyba nic nie powiedzą. W ogóle fajnie tutaj było dość późno, o 12. Przeważnie tak o 10 robią, 11 max, a tutaj o 12. Także petarda. Już spakuję od razu i chyba już będę leciał na lotnisko. O 16 mam samolot do Abu Dhabi. Tam 8 godzin. W ogóle myślałem, że spędzę je na lotnisku, ale tak sobie się zastanawiam, czy czasem sobie gdzieś nie wyjdę. Zostawić plecak po prostu w tym, w szafce na lotnisku, bo już tak kiedyś zostawiałem. Gdzieś pojechać. W Abu Dhabi kiedyś zwiedzałem meczet. Meczet, no znowu meczet wam pokażę. Nie, że tutaj nie pojadę tam. Ale może do jakiegoś centrum pojechał na jakąś kolację. Zobaczę. Zastanawiam się, bo te okna są zamurowane tutaj. Wszędzie na parterze są zamurowane. W ogóle... Tu ktoś mieszka w ogóle? Samochody też widać, że tu stoją już dość długo. Dziwne. Już pozbierane. Czekam na Ubera. Właśnie ma być za minutkę. Tutaj najlepiej się przemieszczać Uberem. Jednak fajnie. Nie jest jakoś tak drogo. Na lotnisko na przykład wyjdzie mnie 50 zł, żeby dojechać. A w tą stronę więcej płaciłem. No to płaciłem coś ponad 60. Ale to może dlatego, że jeszcze opłata jakaś jest z lotniska i tak dalej. No mniejsza z tym. Ale warto Uberkiem. No.
Parę godzin będzie trzeba poczekać. Lecę do Abu Dhabi, no. Dobra, wychodzę, bo zaraz będzie. Troszkę wam tam dzisiaj jeszcze ponagrywam. No, w ogóle dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba w ogóle cała seria z Bliskiego Wschodu i z Azji Środkowej, bo musicie wiedzieć, że na przykład już Afganistan to już nie jest Bliski Wschód, tylko to już jest Azja Środkowa. Pakistan to też nie był Bliski Wschód. Także musicie wiedzieć, jak to rozdzielić. Chociaż tak jak się komuś powie Bliski Wschód, to każdy i tak te kraje tam dołączy. Jestem już na lotnisku. A na szczęście się odprawiłem szybciej. Także idę od razu, przechodzę przez bramki i część na jakiś obiadek i coś poczytać o Afganistanie. Więcej informacji, coś się ciekawego dowiedzieć, żeby przygotować dla Was naprawdę świetną serię. Pełną informacji i różnych takich. A może w tych krajach to te lotniska są tak doinwestowane, tak czyste, że tutaj to podłogi się świecą. Będzie niezły przeskok, aby polecieć do takiego Afganistanu. Tak z tego lotniska to nie widziałem chyba nigdy. Naprawdę. Tu po prostu nie było nikogo przy wejściu, przy odprawie paszportowej, jak my wiecie, trzeba było wszystko ściągnąć. Znaczy wszystko. W ogóle to petarda. Takie bramki też szanuję. Nie trzeba było nic z plecaka wyciągać, tylko leci przez skaner. Spotkałem się z takimi tylko tu i w Stanach. Może jeszcze gdzieś, ja nie pamiętam. A nie, że trzeba wszystko wyciągać. A takie, co już w ogóle trzeba jeszcze kosmetyki wyciągać, to już w ogóle nie. Najbardziej drażni. Jeszcze przeszukują, bo później czy 100 ml nie ma. Jezu Maria, przesada. Patrzcie, jak to jest po prostu jakieś pojedyncze osoby tylko to. KFC zjedzone. Nie wiecie, ile to za mną chodziło. Ojeju. Bardzo długo. Wiecie, no, przez kolejny miesiąc będę jadł tylko afgańskie jedzenie. Chcę też popróbować tej kuchni. Wiem, że to pewnie będzie bardzo zbliżone do tego, co już jadłem przez ostatnie 6 tygodni. Ale jednak wam pokażę, bo na przykład jak byliśmy w Pakistanie, w tej restauracji Kabul, która się nazywała, no to jednak to jedzenie troszkę było takie inne. Także będę chciał znaleźć jakieś takie fajne smaczki, żeby wam pokazać. No i w ogóle ta seria z Afganistanu, bo po pierwsze chcę pokazać, jak wygląda lokalne życie. Chcę się dowiedzieć jakichś rzeczy na miejscu. Wiecie, ja wam chcę pokazać coś innego, niż możecie znaleźć w internecie, albo co w telewizji mówią. Bo już nie w jednym miejscu się tak przekonałem, że te informacje, które mogę ja pokazać, a które pokazuje jakieś, nie wiem, telewizja albo coś, to są zdecydowanie inne. Zresztą już chyba możecie to potwierdzić. No i dodatkowo chcę kuchnię, chcę, wiecie, porozmawiać z jakimiś lokalsami. Myślę, że 6 dobrych odcinków zrobię, jak nie to 5. A teraz czas na pyszną kawkę Ili. Kawka zamówiona, powiem, że kawa tutaj 3 dychy na lotnisku. Nieźle. Przesada lekka. Ale i tak muszę czekać 3 godziny, także dobrze było wypić, bo akurat troszkę wam jeszcze popowiadam. Bo jeszcze zostało parę fajnych takich tematów, które trzeba obgadać. Na przykład było pytanie, dlaczego Ala ze mną nie poleciała dalej. To są dwie sprawy. Dlaczego nie poleciała ze mną? Pierwsza, czyli najważniejsza, to jej bezpieczeństwo. Wiadomo, lecę do Afganistanu, wiadomo, jak kobiety mają w Afganistanie, jak są tam traktowane, także ze względów bezpieczeństwa po prostu lecę tam sam. Później miałem lecieć do Iraku, zmienił się troszkę plan, lecę od razu do Afryki. No i wiadomo, ona do Afryki nawet nie chciała jechać. Kolejna sprawa, że ja będę tam podróżował też z Polem. No i wiecie, na trójkę trochę by było, tak wiecie, bez sensu, także lecę sam z Polem, ale z Tajlandii. I druga, najważniejsza sprawa, musiała być taka, że Ala musiała wrócić do Tajlandii, ponieważ przenosi swoją rezydencję podatkową, swoją firmę przenosi właśnie do Tajlandii, ze względu na to, że już, wiecie, 3 lata tam mieszka. W Polsce cały czas musi płacić te wszystkie składki i tak dalej, nic w ogóle z tego nie korzysta. Także zupełnie, znaczy totalnie bez sensu było to, żeby ona prowadziła firmę dalej w Polsce. No i po prostu musi mieć równe pół, znaczy
pół roku i 1 dzień musi przebywać w Tajlandii, żeby dostać zaświadczenie o swojej rezydencji podatkowej. No i wtedy będzie mogła przenieść swoją firmę po prostu do Tajlandii. Co oczywiście wiadomo, wiąże się z samymi plusami, nie ma co gadać. No i dla niej też dobrze, bo wiadomo, jesteśmy tam cały czas, mieszkamy tam, nie licząc podróży oczywiście, ale ona teraz aktualnie będzie pół roku ponad, bo już jest tam od, nie wiem, ponad tygodnia, będzie do końca kwietnia, także jest jak jest. Macie odpowiedź na to pytanie, dlaczego nie lecimy dalej. Ale najważniejszą rzeczą było właśnie, no w sumie nie, te dwie rzeczy są ważne. Bo ważne było to, że nie chcę jej brać, ponieważ wiadomo, tam jest zdecydowanie lepiej, żebym poleciał sam ze względów bezpieczeństwa, a drugie, ona musi przenieść firmę i swoją rezydencję podatkową. Ktoś fajnie zapytał, jeśli bym mógł wybrać tylko jedną podróż, czy byłyby to Himalaje w Nepalu czy w Pakistanie? Bo wiadomo, robiłem serię z Everest Base Camp i robiłem też, jak szliśmy na Nanga Parbat. Zdecydowanie byłby to Nepal, ale powiem Wam dlaczego. Tu i tu były piękne widoki, cudowne po prostu. Wiecie, ta trasa na Nanga Parbat to coś niesamowitego. Super doświadczenie, ale tam były tylko 3 dni. I tak naprawdę, wiecie, no w pierwszy i trzeci dzień widzieliśmy z daleka Nanga Parbat, a czy nie, chociaż nie, w pierwszy i trzeci dzień nie widzieliśmy, bo było zachmurzone, także widzieliśmy tylko 1 dzień. Ładny widok, całe, wiecie, pasmo, super, no wszystko było świetnie. Ale w Nepalu ja to widziałem przez 10 dni praktycznie. Widziałem tak cudowne widoki, tak piękne góry, tak odśnieżone szczyty. Mount Everest, najwyższy szczyt na świecie. Także zdecydowanie bym wybrał Nepal. A w przyszłym roku w ogóle wybiorę, bo jadę jeszcze raz do Nepalu. Prawdopodobnie to będzie albo koniec kwietnia, albo początek maja. Jakiś ten termin. Robię kolejną wyprawę, tylko tym razem też będę szedł oczywiście tą trasą, która idzie praktycznie na Everest Base Camp, ale później się troszkę odbija i będę chciał wejść na Island Peak. On ma coś około 6000, coś ponad 6000 metrów nad poziomem morza. No i zobaczymy jak to dalej będzie szło. Ale na jakieś 2 tygodnie polecę właśnie do Nepalu. Ale teraz jak się nie możecie doczekać gór, to pamiętajcie, że w grudniu będzie Kilimandżaro. Nie mogę się doczekać, serio. Mój pierwszy 6-tysięcznik. Dobra, idę już do samolotu. No i wylądowaliśmy w Abu Dhabi. Oby mi się udało dostać bilet, żebym mógł sobie iść szybko. Wiecie, żebym mógł przejść bramki. No bo tam będę miał co robić. Zdecydowanie. Jednak nie wychodzę nigdzie, bo stwierdziłem, że wolę troszkę pooglądać o Afganistanie, trochę poczytać, żeby mieć trochę więcej informacji. Leciliśmy linią Gulf Air i przypomniało mi się, jak 12 lat temu pierwszy raz właśnie leciałem do Tajlandii i właśnie tą linią. Pamiętam, wtedy tak mi się wydawało, że tak strasznie drogie bilety były. Upłaciliśmy chyba po 5000 za nie. No teraz to normalna cena prawie. No ale to było 12 lat temu, no. Różnica była spora. A wiecie co jest najlepsze? Że to było naprawdę praktycznie 12 lat temu, bo my wtedy przyleciliśmy przed samym Halloween. Była wtedy akurat impreza w klubie, do którego przyjechaliśmy, w którym trenowaliśmy. Wtedy Tiger Muay Thai. To był zupełnie inny klub niż teraz. Wtedy to był zwykły, malutki taki klub tajskiego boksu. No i dużo się tam zmieniło od tego czasu. Ale pamiętam, pierwsza nasza trasa do Tajlandii, w ogóle rodzice to byli załamani, że lecimy na koniec świata. Ale co tak wymyśliliśmy z bratem i polecieliśmy. Jeszcze z dziewczynami naszymi wtedy. I pamiętam, że pierwsza trasa nam zajęło tam prawie chyba 2,5 dnia. Leciliśmy 4 samolotami chyba. Wtedy akurat z Irlandii do Anglii, z Anglii gdzieś tam na 4 loty. Później w Bangkoku była powódź wtedy, czyli lotnisko do Muang było zamknięte. Nie dało się dostać na Phuket, bo wtedy tylko z mojego lotniska latały na Phuket samoloty. Musieliśmy jechać autobusem. Później musieliśmy jechać
busem. W tym autobusie jeszcze okradli moją bratową. Inne czasy to były, wiecie. Jeju, my jak dotarliśmy w końcu do hotelu, to byliśmy tak niesamowicie szczęśliwi. No i wtedy się zakochałem w Tajlandii. Pokochałem ten kraj i wtedy właśnie pierwszy raz tam byłem. Obiecałem sobie, że kiedyś się tam wyprowadzę, kiedyś tam będę mieszkał i żył. I tak jest. Jestem mistrzem. Bez biletu mi się udało przejść dalej. Znaczy będę musiał później wyjść z lotniska i wracać znowu. Ale umówmy się, no mam 8 godzin. No, także na farta. Teraz jeszcze mnie wpuścili, gdzie planuję iść i będzie w ogóle super. Ej, dobra, jeden z moich planów się nie udał. Niestety mi nie wydrukują szybciej boarding passu. Dopiero mam wrócić za 5 godzin. Ale dalej i tak jestem tutaj, także tu mam dużo większe możliwości, jakiejś restauracji i tak dalej, także i tak nie jest źle. Jeszcze dodatkowo wydrukują mi tutaj, nie będę musiał wychodzić w ogóle stąd. No ale jednak dopiero za 5 godzin. Także dzisiaj w nocy nie pośpię za dużo. Siadam do sportowego baru. Fajny klimacik. Pokażę wam, ile piwko tu kosztuje. Jeśli chcecie napić koronki na przykład 50 zł za małą buteleczkę. Niezłe mają ceny. Tutaj na przykład przypuśćmy Guinness. Czekajcie, już wam pokażę. Guinness 57. O, 65 zł za butelkę. Niezłe mają ceny, niezłe. Ciekawe, po ile jedzonko. No i będę musiał tutaj 5 godzin spędzić. Liczyłem mocno na to, że będę mógł sobie spać. A jednak nie. Wasze zdrowie i za udaną wyprawę. Najważniejsze. Burger zjedzony, 2 małe piwka wypite. Ktoś powie, że taki ktoś stara się promować zdrowe życie. Tak? Pamiętajcie, nie można sobie wszystkiego odmawiać, bo to jest jeszcze gorsze. A zresztą nie pamiętam, kiedy ostatni raz piłem piwo. To po pierwsze. Po drugie, przez kolejny tydzień będę jadł pewnie tylko kebaba. Znaczy takiego na talerzu, wiecie, takiego jak oni tam robią w tych krajach arabskich, perskich. Także naprawdę dzisiejszy dzień to było jedzenie niezdrowych rzeczy. Ale takie kalorie są też bardzo potrzebne. W ogóle to jest dziś 10? Nie, 9 dopiero. 9 mam jeszcze 6 godzin do odlotu. Muszę znaleźć jakieś miejsce, żeby gdzieś się położyć. 3 godziny przeczekać, wziąć swoją kartę, iść do luncha i gdzieś tam się rozłożyć na jeszcze kolejne 2 godziny. Tylko nie wiem gdzie. Nie pamiętam, skąd przyszedłem w ogóle. Stamtąd. Chyba tak, chyba stamtąd. Ja pierwszy, to jest wszędzie tyle ludzi, że tu nawet nie ma żadnej możliwości się gdzieś położyć. Coś trzeba wymyślić, bo nie wytrzymam, że 6 godzin siedzieć po prostu i czekać. Jutro bym był trupem, a jutro trzeba nagrywać konkretny odcinek z Kabulu. Mam parę fajnych pomysłów. Zobaczymy, co jeszcze będzie miał dla mnie mój ziomek, który mnie tam odbiera. On też miał coś fajnego wymyślić, jakieś fajne pomysły na odcinki. O, się zimno zrobiło na tym lotnisku, trzeba było się ubrać. Stwierdziłem, mi ziomek z Afganistanu dzwonił, czy mam przecież jakąś kurtkę, bo w Kabulu teraz jest zimno. Ja sobie tak myślę, zimno? Co dla gościa z Afganistanu może znaczyć zimno? I sprawdziłem, 20 stopni. On mi mówi, że zimno, żebym kurtkę brał. No, ale jak wyląduję o 6 rano jest 7, no to dobra, to jest zimno już. Ale później będzie ciepło też. Trochę przesadzę. Dobra, kończę. No, mam brudną kamerę. Od razu lepiej. Kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam. 1 listopada zaczynamy serię z Afganistanu. Także zapraszam serdecznie na kanał Podróże Wojownika. Bądźcie na bieżąco, śledźcie, subskrybujcie kanał. A ja lecę do Afganistanu. Pozdro.